Szanowni Państwo, gdy w lipcu 1942 roku zaczynało się lato, było bardzo, bardzo gorąco, upalnie. Rzeszowianie zastanawiali się, ile jeszcze ta wojna może potrwać, bo trwała już 3 lata. Nic nie zapowiadało, żeby miała się skończyć. Natomiast dla żydowskich mieszkańców najgorsze miało dopiero nadejść. Zaplanowana i prowadzona przez nazistowskie Niemcy akcja Reinhardt, plan całkowitego unicestwienia ludności żydowskiej w tym rejonie okupowanej Europy. Akcja objęła kilkaset gett stworzonych przez władze niemieckie na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białystok. W Rzeszowie pierwsze działania zaczęły się 7 lipca. Najpierw ludność żydowską zgromadzono tu, w miejscu, gdzie się znajdujemy, a następnie popędzono tych ludzi w kierunku dworca Staroniwa. Byli to mieszkańcy Rzeszowa, ale nie tylko oni. Po przybyciu na dworzec kolejowy ofiary były upychane w wagonach wiozących je do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu. Końcem drogi była śmierć w komorach gazowych. Stosowane przez Niemców techniczne określenie likwidowane getto oznaczało uśmiercanie tysięcy ludzi. Dzisiaj przejdziemy tą samą trasą, którą szli Żydzi z rzeszowskiego getta. Choć nie możemy zmienić przeszłości, to wiemy na pewno, że nie chcemy zapomnieć o naszych dawnych sąsiadach i o tragedii, jaka dotknęła miasto Rzeszów. W rocznicę tych wydarzeń, jako mieszkanki Rzeszowa oraz przedstawicielki Stowarzyszenia Rajsze, czyli Barbara Pawlikowska Oraz Grażyna Bochenek, witamy Państwa bardzo serdecznie na Marszu Pamięci w hołdzie Żydom z rzeszowskiego getta. Organizatorem Marszu Pamięci jest Stowarzyszenie Rajsze, zaś honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Rzeszowa Konrad Fiołek. Z nami jest dziś wiceprezydentka miasta Rzeszowa, pani Krystyna Stachowska. I wspólnie chcemy upamiętnić 1/3 przedwojennych obywateli naszego miasta. Za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu wydarzenia dziękujemy zwłaszcza zastępcy prezydent miasta Rzeszowa Krystynie Stachowskiej oraz pracownikom Wydziału Kultury Urzędu Miasta Rzeszowa. To wydarzenie odbywa się w ramach całorocznego programu Pamiętamy o żydowskich sąsiadach, realizowanego przez Stowarzyszenie Rajsze i finansowanego z budżetu gminy miasto Rzeszów. Witamy bardzo serdecznie przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej, przedstawiciela naczelnego rabina Polski, władze i przedstawicieli instytucji, urzędów, uczelni wyższych, stowarzyszeń i fundacji polskich, żydowskich i polsko-żydowskich. Marsz odbywa się pod patronatem Forum Dialogu. Szczególnie serdecznie witamy potomka jednej z rzeszowskich rodzin żydowskich, Jacques'a Barta i jego żonę Judith Marie Bart. Dziękujemy, że jesteście w tym dniu z nami. Pozostajemy również w łączności z rodzinami dawnych mieszkańców, którzy rokrocznie albo osobiście, albo poprzez poruszające listy i dzięki transmisji internetowej są tu z nami. Jesteśmy wdzięczni za obecność również wszystkim Państwu, mieszkankom i mieszkańcom Rzeszowa. Myślę, że każdy z nas jest tutaj z potrzeby serca, z przyzwoitości, ze współczucia dla ofiar. Państwa obecność to potwierdzenie, że pamięć o utraconej bezpowrotnie żydowskiej społeczności Rzeszowa to nasza wspólna sprawa. Co chcemy podkreślić, idea Marszu Pamięci narodziła się oddolnie, około 20 lat temu, dzięki empatii i zaangażowaniu 2 mieszkańców Rzeszowa, Janusza Korbeckiego i Mirosława Kędziora. Stowarzyszenie Rajsze wraz z państwem kontynuuje tę inicjatywę. Choć pogoda nam dziś nie sprzyja, to jeszcze kilka informacji organizacyjnych jesteśmy Państwu winni. Regulamin wydarzenia jest dostępny u naszych wolontariuszy i na profilu Stowarzyszenia Rajszy na Facebooku. Marsz Pamięci jest transmitowany w mediach społecznościowych. Przewodniczącym zgromadzenia jest ksiądz Paweł Batory, a całe wydarzenie jest tłumaczone na polski język migowy przez nieocenioną Katarzynę Hul. W tym szczególnym miejscu i czasie chcemy w skrócie przypomnieć historię zagłady rzeszowskiej społeczności Rzeszowa. Tuż przed II wojną światową w naszym mieście mieszkało ponad 13 000 Żydów. Było to około 30% mieszkańców miasta. Z nastaniem wojny ta liczba mocno urosła. W lipcu 1942 roku, przed rozpoczęciem likwidacji getta, jak można szacować, w mieście przebywało łącznie około 23 000 Żydów.
Byli to zarówno rodowici Rzeszowianie, jak i Żydzi z Łodzi, Kalisza czy Śląska, przesiedleni tutaj przez Niemców jeszcze na początku wojny. Jak co roku będziemy nieść ze sobą w czasie marszu wstążeczki z nazwiskami osób pomordowanych, zobaczą Państwo na nich także miejsce urodzenia wspomnianych dziś przez nas osób. W 1942 roku w getcie w Rzeszowie przebywali również żydowscy mieszkańcy podrzeszowskich miasteczek, w których okupanci już wcześniej zlikwidowali getta. Były to m.in. Czudec, Głogów, Kolbuszowa, Leżańsk, Sędziszów Małopolski, Strzyżów czy Tyczyn. Naszą pamięcią obejmujemy więc ogromną i zróżnicowaną grupę ludzi pochodzących z różnych stron, których ostatnia droga rozpoczęła się w tym miejscu. Pierwsza akcja likwidacyjna miała miejsce 7 lipca 1942 roku, trwała do 13 lipca. Dzień 7 lipca był dniem najbardziej brutalnym. Szacuje się, że w deportacjach lipcowych do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono z naszego miasta około 10-12 tysięcy osób. Około 2-3 tysięcy zostało rozstrzelanych w lesie Bór pod Głogowem. Wiele osób straciło życie w samym getcie. Kolejne największe wywózki miały miejsce w sierpniu oraz listopadzie 1942 roku. Historycy szacują, że z rzeszowskiego getta do Bełżca deportowano od 15 do 22 tysięcy Żydów. Mówimy o liczbach, ale za każdą z nich kryje się pojedynczy człowiek, który poniósł okrutną śmierć. Bełżec, wcześniej obóz pracy, był jednym z największych cmentarzysk II wojny światowej. Był to niemiecki nazistowski obóz zagłady. Funkcjonował w latach 1942-43. Oddajmy teraz głos naocznemu świadkowi likwidacji getta w Rzeszowie. Usłyszymy relację Henry'ego Herzoga, zawartą w jego książce wspomnieniowej And Heaven Shed No Tears. Ta książka nie została wydana w języku polskim. Fragment dotyczący marszu przetłumaczyła Marta Jakubowicz-Pisarek, a odczyta go dla nas Tomasz Kuliberda. Wieczorem 6 lipca 1942 roku wokół nowego rozporządzenia rozkazu o przesiedleniu zgromadził się tłum ludzi. Dekret ten podzielił nas na dwie grupy. Do pierwszej należeli ci, którzy mogli udowodnić, że pracowali poza gettem dla niemieckich sił zbrojnych lub niemieckich przedsiębiorstw, a także członkowie Rady Żydowskiej i Żydowskiej Policji. Druga grupa obejmowała wszystkich bezrobotnych i ich rodziny. Musieli stawić się na terenie starego cmentarza żydowskiego nad rzeką Mikośką, zabierając ze sobą nie więcej niż 25 kg bagażu i zapasy żywności wystarczające na 2 dni i to już następnego dnia, 7 lipca o 6 rano. Za niepojawienie się groziła kara śmierci. Chociaż ludzie byli oszołomieni, nie tracili jednak czasu, tylko pędzili do domów, by wszystko przygotować. Ulice przypominały ul, a ludzie w naszym domu wpadli w panikę. Biegali bez celu i pytali się nawzajem, co mają robić. Nie było jeszcze jasno, gdy policjanci, krzycząc po polsku i w jidysz, wydali rozkaz, by wszyscy wstali i udali się do wyznaczonych miejsc zbiórki. Ciemne światło świtu nadawało ulicom pełnym rozproszonych ludzi, którzy bronili się przed nieuchronnym losem, upiorny charakter. Najbardziej tragiczny był widok młodych matek, które z wózkami dziecięcymi stawały przed bezlitosnymi Niemcami oraz osób starszych i chorych, którym w drodze na ostatnią podróż towarzyszyli sanitariusze ochotnicy. Potem przemaszerowały dzieci z sierocińca. Widzieliśmy kilku głęboko wierzących Żydów owiniętych w swoje szaty modlitewne lub z paskiem modlitewnym na ramionach, modlących się do Boga w drodze ku swojemu losowi. Ponieważ nie zwracali uwagi na okrutną rzeczywistość wokoło, wydawało nam się, jakby już przechodzili do innego świata, świata, który zgodnie z żydowską tradycją oznacza prawdziwe zbawienie. Jednak to nie Mesjasz czekał na nich przy bramie w tym strasznym dniu. Wiele rodzin zostało rozdzielonych. Niektórzy wydawali się zamarzać w bezruchu, byli jak roboty, nie okazywali żadnych emocji,
gdy przeprowadzano selekcję i rozdzielano ich, inni wybuchali płaczem lub zaczynali krzyczeć, ale strażnicy SS szybko ich uciszali. Jeszcze inni nie chcieli rozstać się ze swoimi bliskimi. Mimo że pozwolono im zostać, dołączyli do swoich najbliższych w drugiej grupie, bo woleli umrzeć niż dać się rozdzielić. Od czasu do czasu słychać było strzały dochodzące z domów, w których Niemcy znaleźli kilku Żydów próbujących się ukryć lub którzy nie opuścili swoich mieszkań na czas. Gdy selekcja dobiegła końca, niektórym deportowanym nakazano wsiąść do ciężarówek, które szybko ich wywiozły. Widzieliśmy matki oddzielane od swoich małych dzieci, gdy ciężarówka była już pełna, ale ich przerażone krzyki spotykały się jedynie z uderzeniami lub kopniakami. Dzieci krzyczały: mamusiu, tatusiu, ratuj! Ale ich rodzicom uniemożliwiono wskoczenie na ciężarówki. Na te ciężarówki załadowano również inwalidów i starców. Gdy zniknęły, pozostałym Żydom nakazano ustawić się czwórkami, a długie szeregi wyszły pod ścisłą strażą SS-manów przez główną bramę. Wszyscy starcy, inwalidzi i dzieci, których wywieziono ciężarówkami, a także wszyscy ci, którzy nie byli w stanie dotrzeć do torów kolejowych bez pomocy innych, zostali przewiezieni na trasie z Rzeszowa do lasu w Głogowie, gdzie musieli wysiąść i rozebrać się. Następnie rozstrzeliwano ich jednego po drugim. Pozostali udali się na stację kolejową Staroniwa, gdzie zapychano ich do wagonów bydlęcych bez wody i toalet, po 120 osób w każdym wagonie, w którym zazwyczaj przewożono 40 żołnierzy lub 8 koni. Żaden Polak nie mógł przebywać na stacji podczas załadunku Żydów, ale mogli z daleka obserwować, co się dzieje. Podłoga wagonów została pokryta słomą i wapnem. Następnie nad wąskimi otworami wentylacyjnymi rozciągnięto drut kolczasty, aby uniemożliwić ucieczkę. Gdy wszyscy Żydzi wsiedli, SS zapieczętowało wagony. Pociąg stał w palącym upale do wieczora, zanim wyruszył na wschód. Setki pakunków zgubionych lub porzuconych zostały zebrane na stacji i wzdłuż trasy marszu oraz wrzucone na ciężarówki. O zabranie głosu w imieniu Jacques'a Barta, naszego gościa z Holandii, prosimy teraz jego żonę, Marię Judil Bart. Mrs. Deputy Mayor, representatives of the district Podskapaki, distinguished guests, dear friends, Professor Wyszbieniec. Today, on the 7th of July, we stand here in Rzeszów, Reich, as our Jewish community once called it, with reverence and quiet sense of homecoming. We have traveled from Aalsmeer, near Amsterdam, and yet as we stand here, we feel not like visitors, but more like people returning to a place that lives in our heart for a lifetime. We come from afar, but we stand before you as neighbors. Pani prezydent, szanowni goście, drodzy przyjaciele. Dzisiaj, 7 lipca, stoimy tutaj w Rzeszowie, inaczej Rajsze, jak niegdyś nazywało to miasto społeczność żydowska, z szacunkiem i cichym poczuciem powrotu do domu. Przybyliśmy z Aalsmeer pod Amsterdamem, ale stojąc tutaj nie czujemy się jak goście,
lecz jak ludzie powracający do miejsca, które przez całe życie żyło w naszych sercach. Przybyliśmy z daleka, ale stajemy przed wami jako sąsiedzi. Aalsmeer is the flower capital of the world, a town where flowers begin their journey across Europe and the globe, prepared before dawn by thousands of dedicated hands. And among those hands, the Polish community plays an important role. At least 3,000 Polish men and women work in our greenhouses, our auction halls, and our transport lines. Their presence shapes our mornings and our economy. We have 3 supermarkets in Aalsmeer, in our neighborhood. Like everyone, we do our shopping at Biedronka in the Schlep. It's part of our daily rhythm. It's part of who we are. Aalsmeer to światowa stolica kwiatów. Miasto, z którego kwiaty wyruszają w podróż po Europie. Te kwiaty są przygotowywane przed świtem przez tysiące pracowitych rąk, a wśród nich kluczową rolę odgrywają polskie ręce. Tysiące Polaków i Polek pracuje w naszych szklarniach, halach aukcyjnych i w sieciach transportowych. Ich obecność kształtuje nasze poranki i naszą gospodarkę. My w naszej okolicy mamy obecnie 3 polskie supermarkety i podobnie jak wszyscy inni sąsiedzi robimy zakupy w Biedronce. To część naszego codziennego rytmu i część tego, kim jesteśmy. With our neighbors, 2 Catholic priests from Poland, we often speak about remembrance, about how memory travels across borders, about how grief can be shared even when our histories differ. These conversations remind us that commemoration is not an isolated act. It is something we do together, as neighbors, as friends, as people who understand that dignity belongs to us all. Z naszymi sąsiadami, 2 katolickimi księżmi z Polski, często rozmawiamy o pamięci, o tym, jak pamięć przekracza granice, o tym, jak można dzielić się żalem, nawet gdy historie się różnią. Te rozmowy przypominają nam, że upamiętnienie nie jest odosobnionym czynem. Jest czymś, co robimy razem jako sąsiedzi, jako przyjaciele, jako ludzie, którzy rozumieją, że godność należy się wszystkim. And today, on this 7th of July, we speak from a memory that began here in Rzeszów, in Rajsze, on this very date in 1942. A memory that began with deportation and with fear, not with rain, but with an unbearable heat that day, and with suffering inflicted by the German occupier. It was suffering carried by Jewish families and Polish families alike. In this city, their pain was not separate, it was shared. It was endured side by side. Dzisiaj, 7 lipca, przemawiamy w imieniu pamięci, która narodziła się właśnie tutaj, w Rzeszowie, Rajsze, dokładnie w tym dniu, w 1942 roku. Pamięci, która zaczęła się od deportacji, od strachu, od nieznośnego upału tamtego dnia oraz od cierpień zadanych przez niemieckiego okupanta. Były to cierpienia, które dotknęły zarówno rodziny żydowskie, jak i polskie. W tym mieście ich ból nie był oddzielany, był wspólny. Znosiło się go ramię w ramię.
We know that the restoration of the Jewish cemetery in Rzeszów cannot take away that suffering, neither yours nor ours, because repair does not erase loss. Restoration does not undo pain, but it's a gesture of respect, a sign of shared responsibility, and a way of saying that memory deserves a place that is tended, protected, and honored. Wiemy, że renowacja cmentarza żydowskiego w Rzeszowie nie może zniwelować cierpienia ani waszego, ani naszego. Naprawa nie wymazuje straty. Renowacja nie cofa bólu, jest to jednak gest szacunku, znak wspólnej odpowiedzialności, sposób na powiedzenie, że pamięć zasługuje na miejsce, które jest pielęgnowane, chronione i czczone. And now, 84 years later, we stand together and witness something extraordinary. That from remembrance, a new friendship can grow. A friendship between Rzeszów and Aalsmeer, between Poles and Dutch, between communities who choose connection over distance, hope over silence, a good beginning, a strong, hopeful beginning for working together. A teraz, 84 lata później, stoimy razem i jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego. Tego, że z pamięci może wyrosnąć nowa przyjaźń. Przyjaźń między Rzeszowem a Aalsmeer, pomiędzy Polakami a Holendrami, między społecznościami, które przedkładają więź nad dystans, a nadzieję nad milczenie. To dobry początek, silny, pełen nadziei początek naszej wspólnej pracy. We choose dialogue. We choose friendship. We choose a future in which the past is honored but not allowed to divide us. We stand here today because memory becomes lighter when carried by many shoulders. It becomes warmer and lighter when shared with neighbors. Dutch neighbors, Polish neighbors, and neighbors from Rzeszów itself. Wybieramy dialog, wybieramy przyjaźń, wybieramy przyszłość, w której przeszłość jest czczona, ale nie pozwala nas dzielić. Stoimy tu dzisiaj, ponieważ pamięć staje się lżejsza, gdy dźwigają ją wiele ramion. Staje się cieplejsza, gdy dzielą ją sąsiedzi, holenderscy sąsiedzi, polscy sąsiedzi, sąsiedzi z samego Rzeszowa. We remember, we honor, we carry the past with us, and we look forward together to the future we will shape side by side. Pamiętamy, czcimy, niesiemy przeszłość ze sobą i wspólnie spoglądamy w przyszłość, którą będziemy kształtować ramię w ramię. Dziękujemy z całego serca, pamiętamy razem i razem budujemy przyszłość. Dziękuję wam całego serca. Dziękuję bardzo. Dziękujemy wam z całego serca, tego nie trzeba było tłumaczyć. Dziękujemy bardzo, również z całego serca. Dwie osoby, potomkowie żydowskich rodzin z Rzeszowa, skierowały do nas swoje listy. Jedną z nich jest Rena Epstein, potomkini rodziny Nathansonów, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Tłumaczenie listu przeczyta dla nas Ewa Mrówczyńska.
Poniższy list przygotowała Rena Nathanson-Epstein, której ojciec Samuel Nathanson we wrześniu 1939 roku, gdy naziści najechali Polskę, wraz ze swoją rodziną mieszkał w Rzeszowie. Dziękuję za upamiętnianie likwidacji getta w Rzeszowie rok po roku, a zwłaszcza w tym roku, gdy na całym świecie antysemityzm znów podnosi swoją ohydną głowę. To budujące, że dostrzegacie, iż nie możemy pozwolić na przepisywanie historii, na szerzenie się negacjonizmu Holokaustu. Ta uroczystość przywodzi na myśl znane żydowskie powiedzenie, mówiące, że człowiek umiera dwukrotnie. Raz w chwili śmierci fizycznej, a po raz drugi, gdy jego imię zostaje wypowiedziane, przypomniane lub wspomniane po raz ostatni. Szczególnie tragicznym aspektem Holokaustu jest to, że unicestwione zostały całe żydowskie rodziny, że nie pozostał nikt, kto mógł zapamiętać ich imiona, a tym bardziej to, jak żyli, na kogo mieli wpływ i jaki wpływ wywarli na swoje społeczności. Dziękuję Wam za upamiętnianie Żydów z Rzeszowa, nawet jeśli wielu z ich imion już nie znamy. W przypadku mojej rodziny mieliśmy szczęście, że przeżyło kilka osób. Mój ojciec, jego matka i kilkoro kuzynów. Mogli oni opowiedzieć mi o szczegółach tego, co spotkało pozostałych członków rodziny. Chciałabym ich dziś upamiętnić, przywołując imiona oraz okoliczności, które doprowadziły do śmierci. Mój dziadek, Saul Nathanson, wówczas 38-letni, został zamordowany wraz z Żydami z Tarnowa. Ukrywał się tam przez gestapo, które poszukiwało go po tym, jak były pracownik fałszywie doniósł na niego nazistom. Mój dziadek posiadał w Rzeszowie fabrykę pokryć dachowych, która została skonfiskowana podczas wojny. Moja ciotka, Rena Reisel Nathanson, po której otrzymałam imię, została zamordowana w Auschwitz w wieku 16 lat. Po tym, jak zadenuncjował ją polski kolejarz, rozpoznając w niej przerażoną żydowską dziewczynę uciekającą z getta. Zmierzała wtedy do innego miasta, gdzie chciała przetrwać wojnę, podając się za chrześcijankę, lecz niestety została wydana gestapo. Została następnie aresztowana, uwięziona, wysłana do Auschwitz i zamordowana w komorach gazowych po tym, jak dr Mengele zmęczył się procesem selekcji. Moje cioteczne babki, Pepa i Ruzia Nathanson oraz mój cioteczny dziadek, Jakow Nathanson, zostali deportowani do Bełżca podczas likwidacji getta rzeszowskiego w dniach od 7 do 17 lipca i tam zginęli. Mój pradziadek Józef Nathanson, wpływowy przedsiębiorca z Oświęcimia, wraz z wieloma osobami starszymi i schorowanymi, uznanymi za zbyt słabe, by przetrwać transport do Bełżca, został po prostu rozstrzelany poza miastem podczas likwidacji. Mój ojciec jako 10-letni chłopiec, a potem nastolatek, był świadkiem wielu potwornych wydarzeń podczas wojny. Widział, jak komendant getta rzeszowskiego szczuł swoje psy bojowe na żydowskich więźniów. Widział, jak jego kuzynkę, 6-letnią dziewczynkę ukrywaną przez swoją siostrę, gestapo zastrzeliło po odnalezieniu jej kryjówki. Widział, jak zamordowano większość jego rodziny. Wraz z innymi znosił lata niewolniczej pracy, głodu i częstych chorób. Widział jednak również ogromną odwagę, poświęcenie i dobroć, w tym ze strony rodzin, które pod koniec wojny ryzykowały życiem, aby ukryć jego matkę i kilkoro kuzynów. Ważne jest, aby pamiętać także ich imiona i czyny. Państwo Kuśnierzowie, zatrudnieni przez rodzinę Nathanson przed wojną, ukrywali mojego ojca i jego matkę w piwnicy swojej kamienicy, narażając siebie i swoją 3-letnią wówczas córkę na ogromne ryzyko. Pani Kuśnierz zadbała o to, aby jej siostra, pani Wiśniewska, ukryła kilkoro naszych kuzynów w swoim gospodarstwie. Pani Wiśniewskiej pomogli w tym 2 synowie, Józef i Ryszard. Grupa ukrywająca się tam liczyła w pewnym momencie 10 osób, w tym byli mój ojciec i jego matka,
po tym jak gestapo zajęło kamienicę, w której mieszkała rodzina Kuśnierzów. Choć może się to wydawać paradoksalne, napisał mój ojciec, jeśli nauczyłem się czegoś w tamtych wojennych latach, to wiary we wrodzoną dobroć człowieka. To prawda, że byłem świadkiem okrucieństw i sadystycznych zachowań najbardziej bestialskiego rodzaju, ale właśnie tym one były, zachowaniami bestii, a nie ludzi. Z drugiej strony wielokrotnie byłem świadkiem aktów ludzkiej dobroci, współczucia, zrozumienia i poświęcenia. Moje życie uratowała bezinteresowna odwaga i ciche współczucie kilku osób, których jedyną motywacją było pragnienie, by życie zostało zachowane. Wbrew wszelkim przeciwnościom, mój ojciec nigdy nie porzucił wiary w Boga i w dobroć ludzkości. Wasza dzisiejsza obecność tutaj pokazuje, że miał rację. Bardzo dziękujemy za ten list. Dzięki transmisji odbywającej się w mediach społecznościowych Rena Epstein może nam dziś towarzyszyć. Podobnie jak Ruben Weiser, potomek rzeszowskiej rodziny Reichów, mieszkający w Argentynie. Tłumaczenie listu od niego przeczyta dla nas Tomasz Kuliberda. Drodzy przyjaciele, organizatorzy i uczestnicy Marszu Pamięci. Dziś nie mogę towarzyszyć wam fizycznie, ale moje serce, moja pamięć i moja historia kroczą razem z wami ulicami Rzeszowa. Nazywam się Ruben Weiser i piszę do was z głębokim wzruszeniem jako potomek rodziny Reich, jednej z wielu żydowskich rodzin, które kiedyś napełniały to ukochane miasto życiem, kulturą i tradycją. Całkiem niedawno, w maju tego roku, miałem ogromny przywilej odwiedzić Rzeszów i wziąć bezpośredni udział w pracach porządkowych i renowacyjnych na cmentarzu żydowskim. Kiedy tam stałem, na ziemi moich przodków, podzieliłem się z towarzyszącymi mi osobami refleksją, którą dziś chcę przekazać każdemu z was uczestniczących w tym marszu. W tradycji żydowskiej istnieje fundamentalna koncepcja zwana Chesed Chshel Emet, co tłumaczy się jako łaska prawdy lub uczynek prawdziwej dobroci. W naszej kulturze uważa się, że największym aktem miłości i bezinteresowności, jaki człowiek może uczynić, jest troska, pamięć i oddanie czci tym, których już z nami nie ma. Dlaczego jest to najczystsza forma dobroci? Ponieważ jest to czyn dokonywany bez oczekiwania na absolutnie nic w zamian. To dar, którego odbiorca nigdy nie będzie mógł odwzajemnić. To, co społeczność Rzeszowa oraz Stowarzyszenie Rajsze czynią poprzez ten marsz i to, co każdy z was robi, poświęcając swoje kroki i swój czas na wspominanie i dokładnym przejawem tej idei, przynosicie światło pamięci rodzinom takim jak moja, dbając o to, by nazwiska tych, którzy zostali wyrwani ze swoich domów, nie zostały wymazane z historii. Nie ma za to materialnej nagrody, ale jego duchowa i ludzka wartość jest nieoceniona. W imieniu rodziny Reich oraz wszystkich potomków, którzy z różnych zakątków świata z wdzięcznością spoglądają dziś w stronę Rzeszowa, składam wam podziękowania. Dziękuję za wasze zaangażowanie, za waszą wrażliwość i za realizowanie rok po roku tego aktu sprawiedliwości i najwyższej dobroci. Niech kroki, które dziś stawiacie, brzmią echem życia, godności i wiecznej pamięci. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te słowa. Prosimy rabina Tomera Rechowiego, reprezentującego naczelnego rabina Polski i rabina Warszawy Michaela Szudricha, o recytację psalmu oraz modlitwę za zmarłych El Male Rachamim. מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים מנחלתך, טימאו את היכל קודשך. שמו את ירושלים לעיים,
נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. בשר חסדיך לחיתו ארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו. עד מה אדוני תענף לנצח, תבער כמו אש קנאתך. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב ואת נביאו השמו. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלון מאוד. עוזרנו אל אישנו, על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. למה יאמרו הגויים, איה אלוהים, יוודע בגויים לעינינו, נקמת דם עבדיך השפוך. תבוא לפניך ינקת אסיר, כגודל זרועך, עותר בני תמותה, והשב לשכננו שבעתיים אל חכם, חרפתם אשר חרפוך אדוני. ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, נודה לך לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, דיין אלמנות ואבי יתומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר ערכיה מאירים ומזהירים, לנשמות 6 המיליונים, אחינו ואחיותינו, רבבות אלפי ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנקברו חיים, ושהומתו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות, בידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם, ושהלכו לעולמם על קידוש השם, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם. לכן בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. בגן עדן תהיה מנוחתם, אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ונאמר אמן. Bardzo dziękujemy i prosimy również księdza doktora Pawła Batorego, dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, członka Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i członka Stowarzyszenia Rajsze, również o odmówienie modlitwy. Ja odmówię ten sam psalm, którym modlił się rabin. Psalm 79, psalm asafowy. Boże, poganie przyszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek. Jeruzalem obrócili w ruiny. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptakom powietrznym, zwierzętom ziemskim ciała Twoich świętych. Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie było komu ich pogrzebać. Staliśmy się przedmiotem wzgardy dla naszych sąsiadów, igraszką i pośmiewiskiem dla otaczających. Dokądże, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość będzie gorzeć jak ogień? Wylej gniew Twój na ludy, które Cię nie uznają, na królestwa, co nie wzywają Twojego imienia, albowiem pożarli Jakuba i spustoszyli jego siedzibę. Nie pamiętaj nam win naszych przodków. Niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje, bo bardzo jesteśmy słabi. Wspomóż nas, Boże, zbawienia naszego, przez wzgląd na chwałę Twojego imienia i wyzwól nas i odpuść nasze grzechy przez wzgląd na Twoje imię. Dlaczego mają mówić poganie, gdzie jest ich Bóg? Niech na naszych oczach rozejdzie się wśród pogan wieść o pomście za przelaną krew Twoich sług. Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie, mocą Twojego ramienia oszczędź na śmierć skazanych i odpłać sąsiadom naszym 7-krotnie w ich zanadrze za zniewagę, którą Tobie, Panie, wyrządzili. My zaś, lud Twój i owce Twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen. Szanowni Państwo, przy kamieniu pamięci oddamy teraz hołd ofiarom getta. O złożenie kwiatów lub zgodnie z tradycją żydowską kamieni prosimy najpierw Jacques'a Barta oraz jego żonę Marię Judil Bart.
Prosimy też oficjalne delegacje. Pani wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul jest z nami. W imieniu gospodarza miasta prezydenta Rzeszowa Konrada Fiołka, pani Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa, razem z Katarzyną Pawlak, dyrektorką Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Zakią Cieślicką-Majką i Agnieszką Kielar. W imieniu starosty rzeszowskiego Krzysztofa Jarosza Jacek Nieroda z wiązanką. W imieniu dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, doktora habilitowanego Dariusza Iwaneczko, kwiaty złożą doktor habilitowana Elżbieta Rączy i doktor Wojciech Hanus. Adam Sapeta, podkarpacki i wojewódzki konserwator zabytków. Razem z panią Martą Nikiel. Jolanta Kwapisz, przewodnicząca oddziału krakowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Michał Zajda w imieniu Artura Hoffmana, przewodniczącego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. W imieniu dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie dr Marzena Baumo-Gruszowska.
Drodzy Państwo, zwracamy się teraz do każdej i każdego z nas. To chwila, kiedy możemy podejść do kamienia pamięci, każdy sam, ale i wszyscy razem oddać hołd naszym zamordowanym sąsiadom, staruszkom, kobietom, mężczyznom, chłopcom i dziewczynkom, którzy przez ludobójczą ideologię stracili szansę, by śmiać się, kochać i myśleć o przyszłości. Towarzyszy nam w tym szczególnym momencie muzyka wykonywana przez skrzypaczkę Ariadnę Pacześniak-Dec. Kamienie w koszyczku znajdują się przy pomniku. Drodzy Państwo, to miejsce, w którym jesteśmy, jest podwójnie ważne dla żydowskiej społeczności Rzeszowa. Tak jak wspomnieliśmy, to nie tylko jest miejsce, które Niemcy wyznaczyli jako miejsce zbiórki przed deportacjami. Przez długie lata tutaj znajdował się dawny żydowski cmentarz, zniszczony na polecenie niemieckich władz jako symbol unicestwienia całej historii związanej z żydowskim dziedzictwem. Zgodnie z zasadami judaizmu ten cmentarz nadal tu się znajduje. Nie możemy o nim mówić w czasie przeszłym. Obok nas znajdują się dwie synagogi. Tutaj rzeszowscy Żydzi gromadzili się na modlitwie. By uczcić ich pamięć, by obudzić raz jeszcze to niegdyś pełne życia miejsce, przez całą noc w oknie starej synagogi będzie paliło się symboliczne światło. Proszę spojrzeć, ono już się pali. Kwiaty zostały złożone, kamienie położyliśmy. Pierwsza część uroczystości dobiega więc końca.
Przejdziemy teraz w milczeniu ulicami Kopernika, Grunwaldzką, Placem Farnym, Moniuszki, Pułackiego i dojazdem Staroniwa, aż do dworca PKP Staroniwa. To jest ta trasa, którą 84 lata temu przemierzyli Żydzi z rzeszowskiego getta. Zachęcamy do aktywnego udziału w Marszu Pamięci. Nasi wolontariusze rozdają Państwu m.in. okolicznościowe przypinki. Mamy też dla Państwa wstążeczki z imionami, nazwiskami zamordowanych. Te nazwiska powstały na podstawie bazy ofiar prowadzonej przez Instytut Yad Vashem. Mamy też dla Państwa szyldy przedwojennych żydowskich zakładów oraz fotografie przedstawiające dawnych żydowskich mieszkańców Rzeszowa. Nie są to zdjęcia ofiar. To zdjęcia z czasów, gdy nic jeszcze nie zapowiadało tragedii Holokaustu, wykonane przez miejskiego fotografa Edwarda Janusza. Te portrety to dla nas symbol społeczności, która zniknęła z krajobrazu naszego miasta. Niech odzyskają twarz, niech symbolicznie będą tu z nami. Na dworcu, jak Państwo wiedzą, przygotowane jest miejsce, gdzie będzie można zawiązać wstążeczki z personaliami rzeszowskich Żydów i tym wymownym gestem zakończymy naszą uroczystość. Prosimy teraz o kontakt z wolontariuszami, właśnie on się odbywa i powoli o ustawianie się na ulicy Kopernika. W czasie marszu nad naszym bezpieczeństwem czuwać będzie policja oraz straż marszu, jak również opieka medyczna. W razie jakichkolwiek niepokojących sygnałów prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami. Prosimy też oczywiście o ostrożność na terenie samej stacji PKP Rzeszów-Staroniwa. Odbywa się tam normalny ruch kolejowy, więc zadbajmy w czasie marszu i na stacji również o bezpieczeństwo.